Dziś zrobimy sobie coś symbolicznego i napiszemy nasz pierwszy prawdziwy program w Pythonie. Klasyczne Hello World to taki tradycyjny początek przygody każdego programisty. Nie chodzi tylko o wypisanie tekstu, to pierwszy krok w stronę zrozumienia, jak działa kod, jak uruchamiamy programy i co się w ogóle wtedy dzieje. Hello World to najprostszy możliwy program, jaki możemy napisać w języku Python. Jego jedynym zadaniem jest właściwie wyświetlenie krótkiego komunikatu na ekranie. Pisze się go niemal w każdym języku programowania na samym początku nauki. Możemy to porównać trochę jak zapalenie silnika w nowym samochodzie. Niby jeszcze nigdzie nie jedziemy, ale już wszystko działa. Zapiszemy nasz pierwszy program w pliku z rozszerzeniem PY, czyli pliku Pythona. Potem uruchomimy go za pomocą interpretera. Możemy to zrobić przez terminal lub z poziomu edytora Visual Studio Code. Teraz wpiszemy w naszym pliku linijkę kodu, czyli print, otworzymy nawias, otworzymy cudzysłów, wpiszemy hello world, zamkniemy cudzysłów i zamkniemy nawias. Tu użyliśmy funkcji print, która wypisuje tekst na ekranie. To podstawa w Pythonie. W nawiasie podajemy to, co faktycznie ma nam się pojawić. W tym przypadku jest to napis Hello World. Teraz spróbujemy sobie uruchomić nasz program. Jeśli program będziemy uruchamiali przez program IDE, w naszym przypadku będzie to Visual Studio Code, wystarczy kliknąć przycisk Run, a program uruchomi się i zobaczymy wynik w dolnym oknie. Jeżeli natomiast chcemy ten sam program uruchomić z terminala, musimy w terminalu wpisać python hello.py. Hello.py oczywiście to jest nazwa pliku, pod którą mamy zapisany nasz program. Jak sami zauważyliście, w obu tych przypadkach tekst, o którym mowa, pojawił nam się w dolnym oknie. Teraz spróbujmy trochę zmodyfikować nasz program i wypisać coś bardziej osobistego na przykład. Zmieńmy linijkę pierwszą, piszmy print, otwórzmy nawias, otwórzmy cudzysłów i wpiszmy cześć, programowanie jest super. Zamykamy cudzysłów i zamykamy nasz nawias. W drugiej linijce wpiszmy znowu print, otwórzmy nawias, otwórzmy cudzysłów, wpiszmy Twój pierwszy program w Pythonie. Po wprowadzeniu tych zmian oczywiście musimy nasz plik zapisać, tak żeby Python widział nasze zmiany. Teraz możemy ponownie uruchomić nasz program i jak widzimy, możemy dodać dowolny tekst, a każda linijka z funkcją print zostanie wyświetlona osobno, dokładnie w takiej kolejności, w jakiej została napisana. To bardzo przydatne, na przykład gdy chcemy przekazać użytkownikowi więcej informacji krok po kroku. Możemy w ten sposób tworzyć na przykład komunikaty powitalne albo jakieś podpowiedzi, wyniki obliczeń, czy nawet całe proste interfejsy tekstowe. Na koniec trochę podsumowania. Napisaliśmy swój pierwszy program w Pythonie. Może wydawać się trochę prosty, ale to ogromny krok, ponieważ umiemy zapisywać kod, umiemy uruchamiać go i na koniec zobaczyć wynik. Od teraz możemy zaczynać tworzyć małe rzeczy, które mają wpływ na komputer. Może to niewiele, ale tak zaczynał każdy programista. Na dzisiaj to wszystko. Ja się z Wami żegnam i zapraszam do kolejnej lekcji z cyklu Python od podstaw. Cześć!